Część pozycji w naszym katalogu posiada status nie wypożycza się, czytelnia. Z takiej książki możemy skorzystać tylko na miejscu w wolnym dostępie. Jak ją znaleźć? Pomoże nam w tym sygnatura. Jest to zakodowana informacja o książce i jej lokalizacji w bibliotece. Książki w strefie wolnego dostępu rozłożone są zgodnie z klasyfikacją Biblioteki Kongresu, stosowanej na całym świecie, głównie w bibliotekach naukowych i uniwersyteckich, na przykład w sąsiadującej z nami Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego. Sygnatury utworzone tym systemem zawierają szereg liter i cyfr, które czytane rzędami przechodzą od najogólniejszych do bardzo szczegółowych informacji o konkretnej książce. A zatem przyjrzyjmy się bliżej, ile uda nam się rozszyfrować z przykładowej sygnatury. Zakodowana informacja z pierwszej linii BS reprezentuje ogólny temat. Pierwsza litera B oznacza jedną z 21 dziedzin wiedzy, a uściślając filozofię, psychologię, religię. Druga określa jej podzbiór, w tym przypadku biblistykę. Kolejny rząd to liczba oznaczająca konkretny temat z tej dziedziny. Nasz numer mieści się w zakresie 1301-1305, co oznacza, że dotyczy Księgi Sędziów. Z kolei rozszerzenie dziesiętne informuje, że jest to komentarz dotyczący tej księgi powstały po 2001 roku. W ten sposób ustaliliśmy temat książki. Następny rząd, zaczynający się od wielkiej litery i następujących po nim cyfr, oznacza autora książki lub rzadziej tytuł, gdy mamy do czynienia np. z pracą zbiorową. W naszym przypadku jest to Dariusz Dziadosz. Ostatnie rzędy to odpowiednio rok wydania i numer tomu. Tak więc nasza sygnatura dotyczyła komentarza do Księgi Sędziów autorstwa Dariusza Dziadosza, wydanego w 2019 roku. Przyjrzyjmy się, jak te materiały są uporządkowane. Dzięki temu będziemy mogli znaleźć fizyczną lokalizację książki w bibliotece. Tutaj też istotne jest czytanie sygnatury rzędami. Zatem pierwszy rząd uporządkowany jest alfabetycznie. Najpierw A, potem B, C i tak dalej. BS będzie pomiędzy B a C. Potem przechodzimy do kolejnego wiersza, który zawsze jest liczbą i ułożony jest w kolejności numerycznej, czyli od 1 do 9999. Podobnie jest z rzędem następnym, a zatem 1305 szukamy pomiędzy 1304 a 1306. Czasami po tej liczbie następuje rozszerzenie dziesiętne, tak jak w naszym przypadku. Wtedy książki szukamy pomiędzy 1305 a 1306. Kolejny wiersz to kod alfanumeryczny. Zwykle pierwsza litera nazwiska autora i co najmniej dwie cyfry, które czytamy pojedynczo. Zatem D955, a nie D955. Kolejną książką po D9 nie będzie D10, ale D91, D92 i tak dalej. A pomiędzy D91 a D92 mogą stać jeszcze D911, D912 i tak dalej. A zatem naszej książki szukalibyśmy pomiędzy D9 a D96. Potem następuje rok wydania publikacji, następujący w kolejności chronologicznej. A zatem wcześniejsze wydanie z lewej, późniejsze z prawej. Na końcu może pojawić się jeszcze numer tomu bądź oznaczenie suplementu. Czas na praktykę. Zapiszmy sygnaturę i znajdźmy ją w wolnym dostępie. Zacznijmy od zlokalizowania regału z odpowiednimi literami. Potem patrzymy na następującą po nich liczbę i czytamy oznaczenia na półkach. Pamiętaj, że liczby rosną od lewej do prawej, półka po półce, regał po regale. Teraz szukamy M535, pamiętając, że czytamy osobno każdą cyfrę. Mamy to.
Zauważ, że dzięki takiemu ustawieniu obok szukanej pozycji znajdziemy też inne książki o podobnej tematyce. Taką samą funkcję oferuje także nasz katalog. Wystarczy kliknąć na Przeglądaj półkę tuż obok sygnatury. Masz więcej pytań? Zapytaj bibliotekarza.